Samoświadomość jest złożoną i wielowymiarową zdolnością, która odgrywa kluczową rolę w ludzkim życiu, wpływając na nasze działania, relacje z innymi oraz rozwój osobisty. Na poziomie indywidualnym samoświadomość obejmuje zdolność do introspekcji, czyli głębokiej refleksji nad własnymi myślami, uczuciami i motywacjami. Osoby samoświadome mają zdolność do rozpoznawania własnych wewnętrznych stanów, rozumienia ich przyczyn i konsekwencji. To oznacza, że mogą one rozumieć, jak ich emocje wpływają na ich decyzje i zachowania, co jest niezwykle ważne w zarządzaniu emocjami i zachowaniu spójności osobistej. Samoświadomość pozwala również na rozpoznawanie własnych ograniczeń, mocnych stron i słabości, co jest niezbędne do rozwoju osobistego i samodoskonalenia. W aspekcie społecznym samoświadomość przekłada się na lepsze rozumienie, w jaki sposób nasze zachowania i komunikacja są odbierane przez innych. Osoby samoświadome są bardziej empatyczne i skłonne do rozważenia punktu widzenia innych, co ułatwia budowanie zdrowych, funkcjonalnych relacji. Rozumieją one, że ich działania mają wpływ na otoczenie, co prowadzi do bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów w interakcjach społecznych. Na poziomie emocjonalnym samoświadomość jest fundamentem dla zdrowia psychicznego. Pozwala ona na rozpoznanie i akceptację własnych uczuć, co jest pierwszym krokiem w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych. Samoświadome osoby mają tendencję do lepszego radzenia sobie ze stresem, ponieważ są w stanie zidentyfikować jego źródła i pracować nad strategiami radzenia sobie z nim. Rozwój samoświadomości jest procesem ciągłym i może być wspierany przez różne techniki, takie jak medytacja, pisanie dziennika, terapia czy coaching. Te praktyki pomagają w zwiększaniu samoświadomości poprzez zachęcanie do refleksji i uważności. W miarę rozwoju samoświadomości osoby mają szansę na bardziej satysfakcjonujące życie, lepsze relacje z innymi i większą zdolność do osiągania osobistych i zawodowych celów. W świecie biologicznym w XVII wieku we Francji był pewien mężczyzna, który nazywał się Edmé Mariotte. Był człowiekiem, który zajmował się anatomią i był pierwszym, który odkrył pewnego rodzaju zjawisko, które każdy z nas, i ty i ja, posiadamy w każdym z naszych oczu. Chodzi o tak zwaną ślepą plamkę. Jest to miejsce w oku każdego z nas, które po prostu nie posiada receptorów światła, ponieważ znajdują się tam nerwy wzrokowe. Śmiało możecie wpisać sobie w Google, jak sprawdzić efekt ślepej plamki na podstawie prostego eksperymentu z wyciągniętym palcem. W każdym razie można powiedzieć, że jest to taki martwy punkt w oku, tak jak jest martwy punkt na przykład w lusterku bocznym samochodu, gdy nie widzimy tego, że samochód jest tuż obok nas. Metaforycznym odniesieniem do takiej ślepej plamki jest również zjawisko w psychologii, które właśnie stąd się wzięło i również nazywa się ślepą plamką. Jest to, można powiedzieć, swego rodzaju zjawisko niewidzenia własnych wad i słabości. Jest to zjawisko, w którym jesteśmy krytyczni wobec innych osób na podstawie dokładnie tych samych zachowań, które sami reprezentujemy i które sami przeprowadzamy w swoim życiu, ale po prostu nie jesteśmy tego w stanie zauważyć. Mamy pewnego rodzaju uprzedzenie, które skutkuje tym, że jesteśmy po prostu nieobiektywni w naszych ocenach względem innych osób, ale też względem siebie. Takim przykładem może być na przykład poruszanie się autem. Wiele razy, gdy ktoś zbyt szybko jedzie, wyprzedza nas, może w naszym odczuciu stwarza zagrożenie, a może ktoś źle zaparkował, a może ktoś przeoczył jakiś znak, a może nam ktoś zarysował troszeczkę karoserii. Różne rzeczy dzieją się na drodze. Zazwyczaj, gdy widzimy coś takiego, no to komentujemy, myślimy, ale idiota, szybko jedzie, stwarza zagrożenie, no on nie umie jeździć, znowu ta baba, znowu ten facet, no jak on jeździ, ten człowiek. Zawsze oceniamy krytycznie, gdy nam się coś nie spodoba na drodze, natomiast gdy to my zrobimy coś wbrew przepisom, może właśnie złamiemy troszkę ten zakaz prędkości, może wyprzedzimy na ciągłej, słuchajcie, może za późno na pomarańczowym przejedziemy. Zazwyczaj oceniamy takie osoby za kiepskich kierowców, ale my
Zawsze mamy jakiś powód. A to się spieszymy, a to tamto. Zawsze mamy wytłumaczenie, słuchajcie. I na tym właśnie polega ten efekt ślepej plamki, że to, co jest u nas, mam na to zawsze odpowiedź gotową, dlaczego tak zrobiłem, jestem usprawiedliwiony, ale on nie ma, on jest idiotą. Tak samo na przykład, gdy obrażamy kogoś, kłócimy się, czy to na żywo, czy z kimś na ulicy się kłócimy, czy nawet w grze wideo, słuchajcie. Za każdym razem, gdy ktoś nas sprowokuje, no to mamy idealne powody, żeby go zwyzywać, żeby go skomentować, żeby mu coś wytknąć. Ale gdy to nam ktoś coś wytyka, kłóci się z nami, wskazuje błędy, no to wtedy nie widzimy tego, że czasami jesteśmy prowokujący. Ciężko nam przyjąć do wiadomości, że zachowaliśmy się w sposób niewłaściwy. Jest to bardzo powszechne zjawisko i myślę, że każdy z nas, rzadziej lub częściej, implementuje takie zachowanie, takie zjawisko ślepej plamki we własnym zachowaniu. Dlatego nazywa się to ślepą plamką, ponieważ nie widzimy tego po prostu. I to wtedy zależy już od Twojej samoświadomości, czy jesteś w stanie przyjąć to, co ktoś Ci pokaże w Twoim zachowaniu, można powiedzieć wytknie. Czy przyjmiesz to na defensywę, na ofensywę, czy na unik, czy po prostu przyjmiesz to z pokorą, przepłynie przez Ciebie przez flow, tak zwane, i będziesz w stanie to zauważyć, wiecie. Zależy od Twojego poziomu samoświadomości, jak bardzo jesteś świadomy tego, że masz po prostu ograniczenia percepcji, szczególnie jeżeli chodzi o samego siebie. Jest taki werset w Biblii, który brzmi: czemu to widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? Przykładem z mojego życia może być domówka, która odbywała się kilka lat temu, kiedy jeszcze paliłem Marysię i spożywałem etanol. Na tej domówce było może około 10 mężczyzn, nie była to impreza z tańcami, po prostu my sobie paliliśmy, a był taki pewien kolega, który tylko pił i palił tytoń. Palił papierosy, on akurat nie pali Marysi. No i już w dobrych 3/4 tej imprezy, gdzie każdy miał już dobrze w czubie, staliśmy sobie w kuchni, gdzie spożywaliśmy właśnie te wyroby do palenia, żeby nie smrodzić w pokoju. No i ten kolega, który pił i palił papierosy, patrzył na nas, jak my konsumujemy sobie skręta, po czym patrzy na nas i mówi z taką pogardą i z takim poczuciem wyższości, mówi tak: jak to można tak ćpać? Tu trzymał piwo i tu palił fajkę i patrzył jednym okiem na nas, bo tak był nawalony, że ledwo widział. Jak można tak ćpać? Ja nie rozumiem. Typowa ślepa plamka, typowa ignorancja, typowe niedostrzeżenie tego, że sam siedzi znarkotyzowany, wiecie. Możemy się kłócić, czy alkohol to narkotyk, czy nie. Oczywiście, że to narkotyk i to bardzo ciężki, powodujący miliony zgonów rocznie na całym świecie. Tylko akurat żyjemy po prostu w takiej trochę sekcie, w takim paradygmacie alkoholowym żyjemy od setek lat, tysięcy lat, że ciężko to zauważyć, słuchajcie, tak? Tak jak się mówi, że ryba pewnie nie wie, że jest w wodzie. Ryba nie zauważa wody, tak samo my nie zauważamy powietrza, tak samo nie zauważamy, że alkohol jest narkotykiem po prostu. Twojego ciała nie interesuje status prawny substancji, która zmienia Twoją rzeczywistość i postrzeganie. Zostawmy prawnikom to, czy to jest legalne, czy nie. Jest to po prostu substancja, która źle na Ciebie wpływa, szkodzi Tobie pod każdym względem. Tak? I ten kolega nie widział tego. Nie widział tego, słuchajcie. Czuł się moralnie wyższy i lepszy z tą fajką i z tym papierosem. U mnie w rodzinie było podobnie. Gdy byłem młodszy i paliłem Marysię, miałem lat naście lub wczesne 20, cała rodzina upominała mnie: Adrian, co Ty robisz? Dlaczego Ty to robisz? I tak dalej. Brali mnie na bok podczas imprez, które były zakrapiane. Siedzieli przy wielkim stole i chlali alkohol, tak. Prawiąc mi te morały 1 na 1, śmierdziało od nich wódką. Więc wiecie, taka sama ślepa plamka po prostu. Nie widzimy tego, co jest w nas. Czy też słuchajcie wymówki. Czasami czarno na białym widać, że ktoś, szczególnie bliska nam osoba, ale też niekoniecznie. Jeżeli ktoś jest trochę w samorozwoju i wie mniej więcej, jak funkcjonuje ludzki umysł, no to widzimy od razu, że ktoś wali wymówki, tak? Bo jeżeli ktoś nie chce czegoś zrobić, nie chce pójść na siłownię, nie chce się spotkać, nie chce otworzyć nowego projektu, oczywiście można mieć powód do tego, jasne, ale ten powód nie powinien być zakończeniem rozmowy. Jeżeli to naprawdę nie jest wymówka, no to najpierw jest powód, później jest szukanie rozwiązań, bo ten, kto nie chce, znajdzie powód, a ten, kto chce, znajdzie sposób. I to jest złota zasada, słuchajcie. Jak ktoś ma jakiś powód, żeby się nie spotkać, nie pogadać, nie zrobić czegoś, ale na przykład zaproponuje inny termin, będzie się zastanawiał wspólnie z Tobą, szukał tego rozwiązania, no to wiadomo, że to nie jest wtedy wymówka. I to jest wszystko w porządku, tak? Ale w momencie, w którym ktoś wali wymówkę, nie mogę, bo to i to, nie dlatego, że ja, tylko dlatego, że czynniki zewnętrzne. I jest koniec rozmowy, no to widać od razu, że to jest wymówka, tak? I teraz zależnie od samoświadomości tej osoby, jeżeli Ty mu wskażesz, że to jest wymówka, a on będzie defensywny, nastroszony, naburmuszony i będzie jeszcze bardziej podtrzymywał, że to jego powody są... Słuchajcie, te powody są bardzo istotne, on naprawdę nie może, tak? I nie ma dalszej propozycji, dalszego rozważania. No to taka osoba nie jest samoświadoma, no. Jeszcze pół biedy, gdy on tylko Tobie te wymówki sadzi,
ale sam w sobie czuję, to są wymówki, kurde, muszę nad tym popracować, ale po prostu tutaj przybiera tarczę, bo może się boi oceny, boi się odrzucenia i po prostu wali wymówkę, ale w środku pracuje nad tym. Jest okej. Najgorzej, jak ktoś wali te wymówki i sam w to wierzy, to już wtedy poziom jego samoświadomości jest bardzo nisko, no i taka osoba zazwyczaj będzie zwalała winę za swój los na czynniki zewnętrzne, będzie nieszczęśliwa, będzie mówiła, że to cały świat jest zły, że jest nie fair, że jest niesprawiedliwie i to dlatego on nie może się rozwinąć, zrealizować swoich pasji, wszystkie 1000 rzeczy na zewnątrz, a nie to, co w środku. Ja na przykład mam kolegę, z którym bardzo dobrze się znam i ja nie mam obaw powiedzieć mu wprost to z mostu. Słuchaj stary, co ty za wymówki walisz, nie? Mimo, że to co on mówi brzmi wiarygodnie, nie? I on się śmieje mu, mówi no faktycznie. I mamy taki system, że jak ja walę wymówki, to on mi to wypomina i wzajemnie. I wtedy i rozwijamy się wzajemnie, nie? A mam z kolei kolegę, który bardzo się spina, gdy ja mu wskażę, no co, znowu wymówkę walisz. No, ja już nawet boję się napisać. Boję się napisać, bo chłopiec wybuchowy i będzie zaraz się stroszył, będzie jakieś, wiecie, atakował i tak dalej, będzie spróbował piłkę odbić, wiecie, no. Także mówię, wszystko zależy od samoświadomości, od tego, co ty widzisz w sobie, nie? Tam, gdzie masz najtwardsze opinie o czymś, jesteś najbardziej o czymś przekonany, tam jest największy kamień do przesunięcia. I właśnie to powinieneś podważyć, łomem, jakimś kijem, nie wiem. Tam trzeba zajrzeć. Tam, gdzie ty jesteś zakurczony, po prostu masz zbroję ubitą w tej opinii, nic jej nie zmieni. Wierzysz, że tak jest i koniec. No to właśnie to cię trzyma w miejscu. Właśnie to trzyma ludzi w miejscu. Jakieś stare, zbudowane schematy, stare przekonania, których oni nie chcą ruszyć, a jak ktoś się nawet dotknie palcem, to uruchamia się cała machina obronna, nerwy się uruchamiają, albo atak, słuchajcie. Rozwijam się, nie jestem jakimś, słuchajcie, fałszywym prorokiem, który wam coś gada, na przykład, że jest trzeźwy od 14 miesięcy, a który zamknie ten telefon, jest piąteczek dzisiaj i pójdzie sobie piwko strzelić po cichu, albo lówkę spalić. Tak to u mnie nie jest, słuchajcie. Ja naprawdę się rozwijam, naprawdę jestem trzeźwy, naprawdę wychodzę z lęku, wychodzę ze złych nałogów. Wstaję o 5 rano, słuchajcie, podejmuję rzeczy, które są trudne, biorę zimne prysznice, zimne wanny, wstaję o 4, jadę na basen na 6 do innego miasta, słuchajcie. Rozwijam się pełną gębą, czytam książki po angielsku, mimo że dużo czasu zajmuje mi tłumaczenie jakichś słówek sobie w goglach. Po prostu wiem, że to mnie rozwija, słuchajcie. Robię rzeczy, których nie lubię, w pracy, dzwonię do firm, do których nie chcę. Wykonuję telefony w liczbie, której nie chcę wykonywać. Nie chce mi się, słuchajcie. Pracuję zdalnie, generalnie nikt mnie nie kontroluje, ale robię to. I wiecie, ja widzę, jak moje życie się zmienia. Moja dziewczyna widzi, moi przyjaciele widzą, moi rodzice widzą, wszyscy widzą, jak ja się zmieniam. Zakładam kanał, rozmawiam, sprawia mi to frajdę. Z dnia na dzień jestem po prostu wesoły. Ale czy ja wiem, co mówię, tak naprawdę? A może sam jestem ofiarą tej ślepej plamki? A może sam mam schematy? Oczywiście, że mam. Ale może wszystko to, co gadam w tym odcinku, nie ma sensu. Może ja sobie to wymyślam. Może to ja właśnie jestem ofiarą tego, o czym przed chwilą wam opowiadałem. Może to ja walę jakieś dziwne wymówki, a może to ja przybieram jakąś maskę, a może jestem słaby w środku i dlatego próbuję się wykreować na dobrego, żebyście mnie postrzegali w ten sposób. A może ja szukam walidacji na tym YouTubie, słuchajcie. A może ja tutaj robię to dla pieniędzy, a tak naprawdę mówię, że nie. Mówię, że chcę się dzielić sobą, swoją wiedzą, a może ja jestem chytry na kasę, co? A może jeszcze coś innego, a może ja w ogóle nie mam racji. Dopuszczam do siebie wszystkie te myśli, wszystkie te możliwości, ponieważ wiem, że nic nie wiem, słuchajcie. Wiem, że nic nie wiem. I to jest sokratesowe, bardzo filozoficzne i głębokie do granic, słuchajcie. Rów mariański jest niczym, jeżeli chodzi o głębię tego powiedzenia. Wiem, że nic nie wiem. Bo tak naprawdę jaka jest różnica między obserwacją czegoś, a oceną? Obserwacja, ocena. Obserwacja, ocena. Jaka jest różnica? Taka, że obserwacja jest neutralna. Na przykład, teraz jest ciemno, więc jest noc. To jest obserwacja, to nie jest ocena. Ja nie oceniam nieba. Ja obserwuję, jakie ono jest. Oceną by było, gdybym powiedział, jest brzydka noc. Ocena jest zbudowana na obserwacji, zawsze. Tylko że do oceny jest dołączona interpretacja. Interpretacja, która wywodzi się z moich podświadomych schematów i programów życiowych, na podstawie których ja funkcjonuję, reaguję, odpowiadam, tak jak prowadzę swoje życie. Na tej podstawie będę oceniał. Czy da się tylko obserwować, nie oceniając? Łatwo to pomylić, słuchajcie. Przykładem może być to, że na przykład jesteśmy na spotkaniu firmowym, widzę, że kolega zerka na zegarek co 5 minut.
Obserwacja jest taka, że Michał zerka co 5 minut na zegarek. Koniec. Nie ma tutaj żadnej historyjki. Oceną będzie, że Michałowi się spieszy lub jest znudzony. Często mamy problem z wyrażaniem naszej obserwacji. Często do tej obserwacji dołączamy emocje, szczególnie właśnie gdy jesteśmy mocno o czymś przekonani. Ten kamień naszej opinii jest twardy. I mamy pewną obserwację, potwierdzamy to sobie w swoim umyśle, podłączają się emocje i obserwacja zmienia się w ocenę. Czasami zakomunikowaną dysfunkcyjnie. Słuchajcie, ja ostatnio miałem taką historię, że mam takiego kolegę, który dosyć często zmienia zdanie. Zdarzyło mu się 2 razy odwołać nasze spotkanie, które umówiliśmy na sztywno na bank, na rano, następnego dnia. Wieczorem się umawialiśmy. On zmieniał zdanie, bo chce sobie pospać, bo coś tam, bo oglądał filmy do późna. No taka nieodpowiedzialne takie podejście też do danego słowa mi, ale też do danego słowa sobie samemu, a to jest jeszcze gorsze, bo jak łamiesz słowo, które dajesz sam sobie i sam siebie traktujesz jak szmatę, no powiedzmy to głośno, jak szmatę sam siebie traktujesz, no to wiecie, to ja już na tej drodze mojego rozwoju wiem, do czego to dąży, takie traktowanie samego siebie, nie? Dąży do kiepskiej jakości życia, no. Po prostu, twój dzień będzie wyglądał źle, jeżeli ty od samego startu nie dajesz, łamiesz słowo, które sam sobie dałeś. No i wytknąłem mu to, słuchaj, to była obserwacja. Jeżeli ja bym do niego zadzwonił, spotkał się, pojechał, jakoś to nawet głosówkę wysłał na Messengerze i zakomunikował mu to w takim bardziej kwiecistym, bardziej rozłożystym języku, z poziomu zmartwienia, z poziomu obserwacji, nie oceniając, no to może by to wyszło lepiej, ale ja zrobiłem inaczej. Podłączyłem emocje i oceniłem go. To, co ty robisz, będzie ci skutkowało tym i tym i dlatego jesteś taki i taki. Była potyczka słowna, spotkaliśmy się, była konfrontacja. Oczywiście załatwiliśmy to jak dojrzali mężczyźni. Spotkaliśmy się jednak się zebrał, spotkaliśmy się, słuchajcie, i porozmawialiśmy i doszliśmy do wspaniałych wniosków. Stwierdziliśmy, że to było wspaniałe, to było potrzebne, bo z tego urodziły się inne tematy. Wspaniale porozmawialiśmy. Więc tutaj kolejny aspekt do tej obserwacji i oceny. Aspekt niewidoczny, że to, co pozornie jest bardzo złe, może owocować w coś bardzo świetnego, więc ja znowu nie wiem tego, co wydawało mi się, że wiem. Pozornie sytuacja, złamana noga, może okazać się czymś dobrym, bo nie wezmą cię na przykład na pobór na wojnę, bo masz złamaną nogę, tak? Już nie wnikając, czy obrona ojczyzny jest czymś dobrym czy złym, to jest wasze zdanie. Mówię ogólnie o koncepcji dobra i zła, że tak naprawdę najgorsze zło może owocować w coś pięknego. Moje uzależnienia od używek i od różnych rzeczy, stymulantów, przerodziły się w to, że nagrywam wspaniałe filmy dla was i dzielę się sobą, więc wiecie, to, że on nie wstał i tak dalej, wytknąłem mu to, pokłóciliśmy się, spotkaliśmy się, było napięcie, byłby dyskomfort, ale w dalszym etapie zakwitło to we wspaniałą rozmowę, słuchajcie. On coś z tego wyciągnął, ja wyciągnąłem lekcję, że muszę bardziej temperować swój temperament, nie wiązać oceny z obserwacją za bardzo, a jeżeli już, to zadzwonić, a nie pisać, bo to jest bardzo ograniczona forma komunikacji, pisanie. I nigdy nic nie wiadomo, znowu. Po pierwsze, ty nie znasz sam siebie. Po drugie, nie odróżniasz obserwacji od oceny. Po trzecie, masz ślepą plamkę zarówno w oczach, jak i w umyśle. Oceniasz innych gorzej niż oceniasz sam siebie pod tymi samymi aspektami. I po ostatnie, nie masz pojęcia, czy najgorsze gówno nie zaowocuje w coś najpiękniejszego u kogoś, więc co my wiemy? Co my wiemy? Co my jesteśmy w stanie komunikować i mówić? Czy jesteśmy w stanie cokolwiek obserwować, wyrażać jakieś opinie? Jak to działa, co? Czym powinniśmy się kierować? Jaką filozofią? Czy ja mam uważać, że mam jakąś wiedzę? Czy nie mam żadnej wiedzy jednak? Czy jest sens dzielić się, czy nie ma takiego sensu? Albo na przykład, gdzie jest granica pomiędzy wiedzą a niewiedzą? Gdzie to się zaczyna? Kiedy ja coś wiem, a kiedy ja czegoś nie wiem? Powróćcie proszę do mojego odcinka o mapach umysłowych, w którym opisałem to, jak schematami potrafimy oceniać rzeczywistość, której nawet nie doświadczyliśmy jeszcze i być święcie przekonani o tym, że mamy rację. Posłuchajcie, nawet jeżeli przeczytałbyś 3 prace doktorskie na temat miodu. Czym jest miód? Jaką ma strukturę? Jaki ma skład chemiczny? Jaką ma konsystencję? Jak się produkuje miód? Do czego ma podobny smak? Do czego ma podobny zapach? Słuchaj, przeczytałbyś 10 książek o miodzie, ale nigdy byś go nie posmakował? No to jaka będzie twoja prawdziwa wiedza o tym miodzie? Z kolei, gdy posmakujesz tego miodu, to wtedy wszystko inne nie jest ci już potrzebne, ponieważ to doświadczeniem wiemy najbardziej. Tak naprawdę wszystko to, co wydaje nam się, że wiemy, jestem w stanie się pokusić o stwierdzenie, że 99% tego, co wydaje nam się, że wiemy,
pozyskaliśmy od kogoś. Z jakiejś książki, z jakiegoś podcastu, z jakiejś szkoły, z jakiejś uczelni, z jakiejś opinii, z jakiegoś artykułu, z jakiegoś filmu, z jakiejś gazety, słuchajcie. Od rodziców, od dziadka, od kumpla. Co tak naprawdę sprawdziłeś sam? Co tak naprawdę wiesz na 100%? Na przykład, teraz będzie kontrowersyjny przykład, oczywiście wszyscy wiemy, że Ziemia jest okrągła, ale czy dałbyś się za to zabić na przykład? Byłeś tam? Widziałeś? Większość rzeczy działa w ten sposób. My tak naprawdę posługujemy się symbolami, tak jak z tym miodem. Możemy przeczytać 10 książek o miodzie, ale to są wciąż symbole, to nie jest prawdziwe doświadczenie. Więc tak naprawdę większość rzeczy uważamy, że wiemy, ale czy my naprawdę je wiemy? To jest godne zastanowienia się, nie? Gdzie jest ta granica między prawdziwą wiedzą a niewiedzą? A może nie ma czegoś takiego jak obiektywna wiedza? A może wszystko jest subiektywne? A może nie jest? A może znowu nie mam pojęcia, o czym mówię? Nie wiem. Jest jeszcze coś takiego w psychologii zwane zjawiskiem Dunninga-Krugera. To zjawisko zostało opracowane w 1999 roku. Polega ono na tym, że ludzie o niskich kompetencjach w danej dziedzinie, może to być dziedzina specjalistyczna, może to być dziedzina jakiejś pracy manualnej, może to być dziedzina umysłowa, może to być nawet dziedzina jakaś taka opiniotwórcza, wiedza na jakiś temat. Ludzie mają tendencję do tego, że im mniejszą mają wiedzę, tym bardziej nie dostrzegają tego, czego nie widzą. Nie widzą tego, czego nie widzą. I ich pewność siebie w tym zakresie, tej dziedziny jest wtedy największa. Tak jak widzisz tutaj na wykresie. Im twoja wiedza jest mniejsza, tym bardziej nie dostrzegasz szerokości oceanu danej dziedziny, danego zakresu i po prostu twoja pewność siebie jest większa. Natomiast gdy wchodzisz dalej w dany obszar, to dostrzegasz to, że jest ogromne pole, którego ty nie wiesz i mimo tego, że masz dużo większe umiejętności niż ta pierwsza osoba, przewyższasz ją w każdym aspekcie w tej dziedzinie, to twoja pewność siebie będzie kilkukrotnie mniejsza niż tej osoby, ponieważ jesteś w stanie zauważyć, ile ci brakuje. I wiecie, to są dwa bieguny. Po pierwsze, mamy osoby przeceniające swoje możliwości, tak? Jak takie osoby się najczęściej zachowują? Osoby takie najczęściej dużo mówią. Najczęściej od razu odpowiadają na to, co ty im mówisz. Najczęściej nie są nastawione na słuchanie i zaciekawienie, przeanalizowanie tego, co ty mówisz. Mimo że się nie zgadzają z tym, takie osoby nie zatrzymują się. Okej, ale o co ci dokładnie chodzi? Bo mi się wydaje, że tak nie jest tak. Osoby, które są ignorantami i nie wiedzą tego nawet, kłapią dziobem bardzo szybko. Na wszystko mają odpowiedź, słuchajcie. Są bardzo głośno. Są specami. Ile znasz takich osób? Ogólnie ludzie mają tendencję do uważania, że są ponadprzeciętni, tak? Że mamy ponadprzeciętne na przykład umiejętności prowadzenia auta, wszyscy kierowcy jadą gorzej, tak? Ja jestem lepszy. Kogo byś nie zapytał, co drugiego Polaka, o poglądy polityczne, to każdy jest pewny siebie. Jakąkolwiek partię byś nie zapytał, znajdzie się rzesza osób, która ma milion argumentów, czemu ta partia jest beznadziejna i będą mówili to z wielkim przekonaniem o swojej pewności, mimo że ich wiedza opiera się na jakichś tam filmach na YouTubie czy czymś, wiecie, nie byli nigdy w polityce, nie doświadczyli tego, nie rozmawiali z ludźmi, którzy są w polityce faktycznie z tym całym świadkiem, wiecie, może jakieś dokumenty oglądają, różnego rodzaju są, jakby wiecie, źródła, ale to też dobre jest pytanie, gdzie jest prawdziwe źródło, bo każde źródło pochodzi z innego źródła, ale to może na inny odcinek, słuchajcie. I wiecie, takie osoby łatwo można poznać, no. Ma wyrobioną opinię na każdy temat, tak? To znaczy, że jest ignorantem i tak naprawdę nie zna głębi tematu. Wydaje mu się, że wie, bo nie poznał. Ale z drugiej strony ten drugi biegun tych osób, które mają wysokie umiejętności, ale nie doceniają siebie, też nie jest dobry. Tak jak zawsze powtarzam, wszechświat lubi balans, bardzo ciężko znaleźć balans, mimo że wszechświat jest idealnie zrównoważony. Osoby niedoceniające siebie mogą bagatelizować swoje osiągnięcia. Na przykład mam kumpla, który zarabia w dolarach. Zarabia w przeliczeniu, myślę, że minimum 20, minimum 30 tysięcy złotych w przeliczeniu na nasze miesięcznie. No i rozmawiałem z nim o tym i mówię mu, no, że przecież dobrze zarabiasz, stary. Bardzo dobrze zarabiasz. Co ja tam zarabiam? Teraz dolar stoi za 4 złote, co ja tam zarabiam? No i znowu, osiągnął pewien pułap życia, który jest nieosiągalny dla 95% Polaków pracujących na minimalnej, na średniej. Słuchajcie, to nie trzeba mieć dużych kwot. Od 10 tysięcy w górę już chyba jesteś w top 5% lub 10 najlepiej zarabiających Polaków. Jak jeżeli masz 30, oczywiście nie jesteś milionerem. Ale znowu widzicie, niedocenianie tego, gdzie się jest, tak? Czyli znowu na tym wykresie. Jesteś już dosyć daleko, twoja ekspertyza, twoje umiejętności
Twoja zaradność życiowa, może to nazwijmy umiejętnością, zaradność życiowa, jest na wysokim poziomie, ale nie widzisz tego, chcesz więcej i nie doceniasz. Bagatelizujesz. Albo mam innego kumpla, który ćwiczy sztuki walki i jest fajnie zbudowany na siłowni. Wiele lat to robi, 10 lat. Ja przy nim jestem wymoczkiem. I mówię mu pewnego razu, ty się świetnie bijesz, ty świetnie wyglądasz, skomplementowałem go, a on mówi, nie no przestań i wiecie, porównuje się do innych, tak, porównuje się do nie wiadomo kogo i to jest znowu to samo, nie? I wiecie, taka osoba jak ja, która na przykład mogłaby zarabiać minimalną krajową, albo mógłbym być chucherkiem albo otyłą osobą, może się poczuć urażona przez takie niedocenianie siebie przez te osoby, tak? On mówi, że ma źle, ja mam jeszcze gorzej, to kim ja jestem, tak, wiecie? Każdy biegun jest zły, zawsze balans. Balans powinien być tym, co powinniśmy próbować osiągnąć, tak? Nigdy nie będziemy w balansie jako ludzie. Cały czas. Może przez chwilę, ale to, jeżeli tu jest balans i życie leci do góry, to zawsze to wygląda tak. Trochę tu, trochę tak, trochę tu, trochę tak, trochę tak. Może bliżej środka. Nigdy nie jesteśmy cały czas w balansie. Musimy balansować. Raz w lewo, raz w prawo. I o to chodzi w życiu, żeby utrzymywać ten środek, starać się go utrzymywać. Także wiecie, jesteśmy bardzo nieświadomi sami siebie, naszych osiągnięć, naszych umiejętności, naszych ocen, naszego zachowania nie jesteśmy świadomi. Nie jesteśmy świadomi zachowań innych osób. Nie potrafimy dobrze ocenić, mamy różnego rodzaju filtry w głowie i ciężko z nich wyjść. I to tyczy się całego życia prywatnego, zawodowego, tego jak się prowadzisz na co dzień. Stawiamy wiele oporu. Wiecie, co my wiemy tak naprawdę, żeby prawić komuś morały? A może to właśnie ja te morały teraz prawię, co? Ja zawsze mówię, że milczenie jest oznaką inteligencji, tak? Przemyślanie czegoś, niereagowanie od razu. Tam, gdzie jest głośno, zazwyczaj nie jest inteligentnie, tak? Banda rozhuczanych nastolatków, pijani ludzie, czy nawet u nas obrady Sejmu. No raczej to nie brzmi inteligentnie, jak ktoś się przekrzykuje gdzieś na ulicy, tak? Dwóch się kłóci, no to nie ma tam raczej dużo inteligencji, wiecie. I ja też dużo mówię, tak? Dużo mówię, dużo opowiadam. Jestem bardzo pewny siebie w tym, co mówię, tak? W tych moich obserwacjach. A może te obserwacje moje właśnie są ocenami też? Słuchajcie, bo używam pejoratywnych zwrotów, więc gdzie jest ta granica? Czy ja wiem coś w końcu, czy ja nie wiem? Wiem, że nic nie wiem, tak? A może to, że powiem, że wiem, że nic nie wiem, też jest wywyższeniem siebie, bo wtedy wskazuje na to, że jeżeli ty uważasz, że coś wiesz, to jesteś gorszy, bo ja wiem, że nic nie wiem, słuchaj. No i życie jest takim paradoksem właśnie, taki self-reference problem. Problem z odniesieniem do samego siebie. W matematyce też wpiszcie sobie w YouTube'a self-reference. Problem w matematyce. Matematyka ma dziurę po prostu. Tak samo, no tak jest, że nie potrafimy odnosić do siebie rzeczywistości i innych osób i aspektów. Świetnie potrafimy komentować, krytykować, wyzywać, ale my nie. My zawsze mamy powód. Nie potrafimy tego spiąć, słuchajcie. No i tak to wygląda właśnie. Tak to wygląda ta rzeczywistość. Wiem, że nic nie wiem. Na tym chyba zakończę ten wywód. Najważniejsze to, co myślę jest w tej sytuacji, to to, że to, co wychodzi z ciebie na zewnątrz, jest odzwierciedleniem tego, co masz w środku, więc wiesz, możesz nie wiedzieć, ale jeżeli podchodzisz do spraw z ciekawością i z troską o innych, o świat, o planetę, o przyjaciół, o rodzinę, z troską, to będzie widać. Twój środek będzie wychodził przez ciebie, przez twoją skórę i tak dalej. Będzie to widać, że promieniejesz, wiesz, że masz w sobie pewnego rodzaju głębie. Widać to po ludziach, nie? Widać to po ludziach. To, co w środku, to na zewnątrz. To, co na wystawie, to i w sklepie. Tak. Dziękuję za uwagę. Jeżeli trwałeś do końca, zostaw coś po sobie na moim kanale, no bo jak już tu jesteś i tak długo siedziałeś, to napisz jakiś komentarz. 1 zdanie. 2 zdania. Nawet negatywny może być. Możesz mi pocisnąć. Bardzo chętnie to przyjmę, bo to mnie zbuduje. Możesz zostawić lajka, możesz zostawić suba, podesłać komuś, żeby dał suba, bo wtedy moje serducho rośnie i mogę nagrywać więcej, słuchajcie. To moja nowa zajawka. Więc bardzo was proszę o zostawienie czegoś. Tymczasem dobrego weekendu. Trzymajcie się. Uważności. Cześć.